To jest Vasco Translator Q1, czyli nowy translator od polskiej firmy Vasco. Sprawdźmy, co potrafi i zapraszam Was na pierwsze wrażenia. To, co zmieniło się na pierwszy rzut oka, to oczywiście wygląd. Sam translator jest w tej chwili mniejszy, zgrabniejszy i dzięki temu po prostu wygodniej będzie zabierać Wam go w podróż. Dodatkowo oczywiście zmieniły się technikalia. W tej chwili mamy lepsze głośniki, są po prostu mocniejsze i tym samym głośniejsze, wyraźniej słyszymy naszego rozmówcę, a także rozmówca słyszy nas. Dodatkowo poprawiono mikrofony, one w tej chwili lepiej zbierają, no i jeszcze lepiej pozwalają prowadzić bezdotykową konwersację. A właśnie jeśli chodzi o bezdotykową konwersację, polega to na tym, że w tej chwili nie musicie przekazywać, klikać, możecie to po prostu zrobić za pomocą jednego dotknięcia. Włączacie tryby bezdotykowej rozmowy i w tym momencie Vasco wie, kiedy mówicie wy, a kiedy mówi wasz rozmówca w swoim języku, no i to tłumaczenie jest bardzo płynne. I teraz płynnie także przechodzę do właśnie tej płynności tłumaczeń, dlatego że w tej chwili udoskonalono także silniki, które przetwarzają wasz głos, no i tekst automatycznie trafia do tłumaczenia, no i na ekran. W tej chwili działa to jeszcze sprawniej i jeszcze lepiej, no i praktycznie ten lag został zniwelowany do minimum. Kiedy mówicie w sprzyjających warunkach, czyli macie dobre połączenie internetowe, nie ma w okolicy was szumu, no to ten tekst pojawia się praktycznie natychmiast na ekranie i jest tłumaczony na drugi język. Kolejną nowością jest emulacja głosu. Dzięki silnikom wspomaganym przez AI Vasco w tej chwili jest w stanie emulować wasz głos. Polega to na tym, że ja na przykład mówię coś po polsku, swoim akcentem, swoim stylem, no i wybieram język docelowy, na przykład czeski. Dzięki tej funkcji ja w swoim akcencie, w swoim tonie głosu jestem w stanie mówić w 50 językach, co jest absolutnie rewelacyjne i rzeczywiście działa magicznie. Tutaj na stoisku, kiedy testowaliśmy tą funkcję z ludźmi z różnych krajów, no to zawsze było takie wow, na zasadzie takiej, że ojejku, ja mówię rzeczywiście swoim głosem, na przykład po czesku. Teraz mówię w języku polskim, żebyście zobaczyli, jak działa klonowanie głosu. Za chwilę usłyszycie mój głos po czesku. Mluvím polsky, takže můžete vidět, jak funguje klonování hlasu. Za chvíli uslyšíte můj hlas v češtině. Sam translator zyskał teraz jeszcze większe pokrycie LTE, dlatego że w cenie tego urządzenia właściwie dostajecie także nielimitowane połączenie LTE na całym świecie. Praktycznie na całym świecie ta mapa pokrycia jest naprawdę duża, więc nie musicie się martwić na przykład, kiedy lądujecie w Chinach, Japonii czy Korei, że nie macie pakietu internetowego, nie możecie się dogadać, po prostu bierzecie Vasco i on automatycznie łączy się z siecią właśnie w tym danym kraju. Większe pokrycie częstotliwości oznacza też to, że po prostu ten internet działa tam szybciej na całym świecie. Mamy także funkcję tłumaczenia rozmów. Polega to na tym, że będziecie mogli z translatora w awaryjnej sytuacji zadzwonić. Na przykład, żeby uzyskać pomoc, czy zarezerwować swój stolik w restauracji. Tłumaczenia rozmów będą działy się automatycznie, czyli wy wypowiadacie sentencję po polsku, a wasz rozmówca zostaje poinformowany, że rozmowa będzie tłumaczona i słyszy to, co powiedzieliście w swoim języku. Sam translator korzysta z 11 silników do tłumaczeń, więc działa szybciej niż wbudowane narzędzia chociażby w waszym smartfonie, a jeśli chodzi o cenę, będzie ona oscylowała w okolicach 2000 zł, a dostępność tego urządzenia jest zaplanowana na drugi kwartał 2025 roku. Ja osobiście bardzo kibicuję z racji tego, że jest to polska firma, druga sprawa, że jest to urządzenie, które przydaje się po prostu w podróżach, jak wiecie, ja lubię podróżować. No i dajcie znać w komentarzach, czy używacie translatorów, jak radzicie sobie za granicą w językach, których nie mówicie. No i oczywiście komentujcie, subskrybujcie, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!